Więc, proszę Pani, zaczniemy od pytania, co Pani pamięta z tego okresu ogólnie. Pamiętam, mając 5 lat, jak wojna wybuchła w 1939 roku, ja pochodzę z Pomorza, jestem rodem z Bydgoskiego i w 1938 roku żeśmy się wyprowadzili do Kielc, bo ten dyrektor zabrał ojca i mamę, wszystkich nas, bo się przenosił do Kielc, byli dobrze pracownicy, więc ich zabrał. I przeprowadziliśmy się do Kielc od 1938 roku, a w 1939, jak wybuchła wojna, miałam 5 lat i pamiętam to, że mieszkaliśmy na Pakoszu koło Kielc, to jest przedmieście, we wolnym domku stojącym i wtedy front, pierwsza linia nadjechała. Nadjechało 4 czołgi. 2 czołgi niemieckie wjechały na podwórze, a 2 stały na ulicy. A że my pochodzimy z Pomorza, moja mama pod zaborem, wtedy byliśmy, umie po niemiecku. Ja umiem też po niemiecku bardzo dobrze. I wyszła do tych wojsko, bo te wojsko wyszło z czołgów, elegancko, czyste, zadbane, ubrane. No i zaczynają coś mówić, a moja mama odpowiada wszystko po niemiecku. A oni mówią, o, so schön, że bardzo ładnie, że tego. Czy Niemka? Nie, Polka, tylko pod zaborem, bo uczyła się, chodziła do niemieckiej szkoły, jak moja mama z 2 roku jest, 1902 rok. I z tym Niemcem porozmawiała, 3 ich wyszło, potem tamte wyszły, z ulicy przyszły, pomyły się, poubierały się, mnie czekoladę przyniosły, ten mnie wziął na rękę, pokazywał mi tam, gdzie się wchodzi, pamiętam, no i tam nam dali kawę i nocowali u nas. No i rozmawiali z mamą, bo wszystko po niemiecku i że jadą na Warszawę. No i te czołgi rano ruszyły na Warszawę. Jak wyjechały, tak potem za jakiś miesiąc żeśmy się przeprowadzili w Kielcach na ulicę Wspólną koło dworca kolejowego, do miasta, z przedmieścia. No i całą wojnę tam żeśmy mieszkali. Że mając nasze rodowe nazwisko jest Zajdel, niemieckie, pisze się przez E-I-D-L, więc tak po jakimś, no ja jako dziecko datami nie operowałam, nie? Przyszły do nas Niemcy do domu i zabrały tatę. I zabrały tatę do wojska. I zabrały do niemieckiego wojska go. Bo myśmy nie wiedzieli, co się dzieje, no co. I jak go zabrali, tak go na wojnę zabrali. No, a mnie było 2 braci. I do szkoły niemieckiej. I ja od 1. klasy poszłam do szkoły niemieckiej. Płakałam, bo nie mogłam się dogadać, no bo po polsku dziecko 7-letnie i tego 5-letnie, a potem za rok poszłam do tej szkoły. No i całą wojnę ja chodziłam do niemieckiej szkoły, mama do pracy w szpitalu niemieckim pracowała, a tato był na wojnie. I w 1943 roku tato zginął. Bo tato jako z domu był gospodarzem, ze wsi pochodził, był przy koniach, co te kuchnią wozili polową. I gdzieś na minę najechali. I pamiętam, jak przyszło pismo, bo ja byłam taka strasznie ciekawska i gadulska, mamo, co to jest? A napisane jest, że tata minę rozszarpała i nie żyje tato. Więc tato zginął w 1943 roku, no mama pracowała w Niemczech, ja do tej szkoły chodziłam, ten brat młodszy też, a tego starszego, mając 17 lat, zabrali go do Niemiec na roboty. I tam został w Niemczech. No, wojnę przemieszkali w Kielcach i po wojnie, to był, no, który to był rocznik, jak wojna się skończyła? 45, nie? Tak. I po wojnie, po roku czasu, myśmy wrócili z powrotem, cała rodzina, w nasze tereny. Bo tam, to jest za Inowrocławiem, to się nazywa miejscowość Piechcin, to były wapienniki. Na te przedwojenne tereny, tam gdzie się urodzili, tam wszystko wrócili, bo tam został mój kuzyn naczelnym dyrektorem kopalni i wapienniki to były. I został posłem na Sejm. To było za partię już. I tego. No i my wrócili i mieszkaliśmy cały czas tam na Pomorzu. No i ja musiałam iść znowu do polskiej szkoły trochę, żeby nauczyć się pisać, czytać po polsku, ponieważ niemieckie pismo jest identyko, to jest tylko, mają odmiany. Niemcy na F mówią L, na U, Y, to z kreskami, no umiem, no bo skończyłam to umiem.